Krucjata krwi. Etap pierwszy, rozdział 6. Tej nocy nikt nie zamierzał zasnąć, a bawić się do białego rana. Wino zaczęto rozlewać coraz śmielej i z większym rozmachem, gdy wróciły ostatnie oddziały. Ledwo co przekroczyły próg obozu, a już zostały wciągnięte wirchulanki. Śmiech przetaczał się przez namioty, przerywany głośnym brzękiem pucharów i uderzeniem kufli o drewniane stoły. Dla odważniejszych polała się także folwatka, mącąca umysły po 2 kieliszkach. Czerwony Legion świętował najgłośniej. Wampiry, jeszcze przed chwilą ociekające krwią, siedziały na skrzyniach z zapasami. Jedni licytowali się, kto pierwszy wspiął się na mury Tirmith, inni kłócili się o to, czyja ofiara stawiała większy opór. Ktoś rozłożył karty na beczce po winie, powodując, że wokół natychmiast zebrał się krąg gapiów, dopingujących, przeklinających los i śmiejących się z głupoty własnej przegranej. Brzęk monet rozlegał się przy zakładach, zaś złoto migotało, przechodząc z rąk do rąk. U czerwonych zawsze było najciekawiej, tudzież garnizony zmieszały się ze sobą, by spróbować u nich trunków podawanych pod stołem. Obóz zaczął tętnić głośnym życiem, ale znano swoje granice. Części dowódców starano się nie przekraczać bez potrzeby, a zresztą oni sami chętnie wychodzili do szeregowych, by wznieść z nimi osobiste toasty. Generalicja dziękowała żołnierzom za ich poświęcenie, odwagę i wierność, a także wznosiła cześć za poległych, którzy oddali życie, by oni mogli tej nocy świętować. Nowy nabytek nie podzielał radości wojska. Obudzeni dzisiejszego dnia trzymali się na uboczu, woląc po prostu przespać tą noc. Większość ukryła się w przydzielonych namiotach, niektórzy odważyli się wyjść, aby popatrzeć nieśmiało na armię, a znowu inni stwierdzili, że nie mieli już nic do stracenia i dołączyli do zabawy. W obozie znalazło się jednak miejsce dla osób lubiących spokojniejsze świętowanie. Za plecami rozhulanego, czerwonego obozu spokojniejsza część szeregowych urządziła sobie duże ognisko, przy którym przysiedli się, oddając rozmowom. Ktoś brzdękolił smętnie na mandolinie, mrucząc chropowatym głosem pieśń o minionych królestwach. Inny wampir mu zawtórował, a kolejny, na czas zwrotki, uniósł puchar z winem, oddając cześć poległym. W tym gronie przebudzeni odnaleźli miejsce dla siebie, by w ciszy ognia i śpiewu przemyśleć swój los i nową przyszłość. Od czasu do czasu przewijał się między nimi któryś z kapitanów, poklepując z wdzięcznością swoich żołnierzy po plecach. Znikał jednak niemal natychmiast, by udać się do czerwonych po mocniejszy trunek. Wśród zebranych pozostał niebieski generał, którego obecność zaskoczyła nowe wampiry. Wysokiej rangi dowódcy zazwyczaj spędzali czas w swoim gronie, gdy gener z ochotą wdał się w rozmowę ze zwykłym szeregowym. O wiele bardziej ceniąc sobie odpoczynek u boku podobnych sobie, w spokojnej atmosferze pełnej zadumy. Jego przenikliwy wzrok co jakiś czas zerkał jednak w stronę mandolinisty, aż w końcu wstał, unosząc puchar z winem w jego kierunku. Zagraj coś weselszego, Phil, bo zacząłeś już usypiać króla. Jedegon siedział na tronie, jaki przyniesiono z namiotu audiencyjnego. Oddalony był od brzdękolenia o dobre kilkanaście metrów i otoczony stołami, przy których kręcili się dowódcy. Mimo to smutna pieśń dotarła także do jego uszu. Żołnierze z ciekawością spojrzeli w stronę monarchy, który znudzony opierał głowę na dłoni, pogrążony w głębokim zamyśleniu. Przyglądał się parze kapitanów grających w karty i palących przy tym zielne fajki. Jedegon utonął w swojej czarnej pelerynie, którą odpiął od zbroi i rzucił na tron, zasłaniając nią całe siedzisko. Schował się w niej przed bystrymi spojrzeniami, chcąc pozostać sam na sam ze swoimi myślami. Mozolnie sączył wino z kielicha, jakie powoli zaczynało się kończyć. Weselszego cię widziałem po zdobyciu marnej wioski 5 lat temu. Gener pojawił się znikąd z butelką wina i bez pytania uzupełnił mu kielich. A dziś nie satysfakcjonuje cię zwycięstwo nad królestwem, o którym mówiłeś latami. Zwycięstwo ma różny smak. Odpowiedział Jedegon i napił się wina. Miałeś nadzieję na nieco bardziej zażartą bitwę? Generał kopnął w stołek, przysuwając go bliżej tronu i usiadł na nim, zdradzając, że zamierzał dotrzymać mu towarzystwa. Co to za zwycięstwo, gdy przebija się trupa? Armia Tirmith dobrze się broniła.
Byli przygotowani na ofensywę i zbudowali mocne barykady w północnej dzielnicy. Keteb musiał zaatakować z dachów. To dobrzy żołnierze. Bardzo oddani i honorowi. Szkoda, że musiała dosięgnąć ich zemsta. Los bywa przewrotny. Nikt nie wie, co zapisane jest w gwiazdach. Może tak miało być. Może. Wymruczał Jedegon i westchnął głęboko, uciekając wzrokiem, gdy Gener przyglądał mu się z zamyśleniem. Zobaczymy jutro, ile zostanie, choć jestem dobrej myśli. Tak. Mowę miałeś ujmującą, aż zapragnąłem najechać Tyrmit drugi raz. Gener dopełnił swoją wypowiedź śmiechem, gdy Jedegon przewrócił oczami, by zatrzymać wzrok na triumfalnym uśmieszku swojego generała. Nie skomentował go. Nie miał siły i ochoty, a zresztą jego uwagę zwróciła grupa wampirów, jaka rozkrzyczana i roześmiana zbliżała się do dowódczego ogniska. Nadszedł czas na ciebie, Jedegonie. Rozmowę przerwał fioletowy generał. Stanął dumnie, ciągnąc za sobą tłum uradowanych żołnierzy, którzy zaburzyli krzykami spokój i rozlewali alkohol. Ashern uderzył pięścią w otwartą dłoń, rzucając królowi wyzywające spojrzenie. Dziś cię pokonam. A szernie przełóżmy to na kiedy indziej. Mierzymy się na rękę. Obiecałeś. Tłum zaczął wywierać presję, skandując rytmicznie słowo dawaj. Żołnierze tłumnie otoczyli stoły, tworząc zwarty krąg i przyciągając uwagę świętujących w pobliżu. Grono gapiów powiększało się z każdą sekundą, a najgorsze było to, że nawet kapitanowie zebrali z blatów swoje karty i dołączyli do skandowania. Jedegon westchnął głęboko, zerkając na Genera w poszukiwaniu wsparcia. Ten jednak wziął łyk wina, głośno je przełknął i powiedział: Dawaj! Brązowy generał nie zdążył jeszcze zdjąć zbroi, gdy w jego namiocie zjawił się jeden z wartowników, informując go o przerażonym czarodzieju. Derm natychmiast ruszył w stronę swojego więźnia, dostrzegając już z daleka jego pobladłą twarz. Chłopak siedział skulony na ziemi, niemal wtulony w nogi drugiego strażnika, który, o dziwo, nie miał serca go od siebie odepchnąć, bowiem po raz pierwszy w życiu widział tak przerażone stworzenie. Młode, łomoczące ze strachu serce czarodzieja dało się usłyszeć nawet wśród rozhulanej w obozie zabawy. Co się dzieje? Zrobiliście mu coś? Derm zdenerwował się, odpychając żołnierza, po czym kucnął przy zapłakanym chłopaku i chwycił go za ramię. Czarodziej wzdrygnął się, lecz gdy rozpoznał generała, nagle rzucił mu się na szyję. Derm skamieniał z wrażenia, czując jego gwałtownie bijące serce. Ona tutaj jest. Wyszeptał mu do ucha. Kto? Co się dzieje? Północnica! Ona tutaj jest! Kręci się po terenach Tyrmit, bo nie zdążyła zabić wszystkich czarnoksiężników z gildii. Po pierwsze, jeszcze nie wybrałeś specjalizacji, a więc nie jesteś czarnoksiężnikiem, a po drugie, uspokój się. Derm podniósł się, unosząc ze sobą chłopca, jaki zaciągnął nosem. Chodź, dam ci coś do jedzenia. Za pomocą sztyletu przeciął więzy na jego nadgarstkach, po czym pochwycił go za ramię i zaprowadził do swojego namiotu. Chłopak z odrobiną ciekawości rozejrzał się po osobistym namiocie generała Derma. Został posadzony przy stole, na którym natychmiast dostrzegł magiczne księgi. Czarodziej poruszył się niecierpliwie, jakby chciał o coś zapytać, lecz jego uwagę przykuł sokół odpoczywający na berle po drugiej stronie namiotu. Jesteś sokolnikiem? Tak. Derm nalał mu wina i podsunął pod nos talerz z piętką chleba wraz z kawałkiem twardego sera. Lubił się nim raczyć, gdy sięgał po butelkę wina. Sokolnicy są niebezpieczni. Wierzysz w zabobony? Sokoły to szpiedzy pierwszego księcia demonów. Ich oczami obserwuje świat. Może i w tej chwili też nas podgląda. Derm spojrzał na swojego sokoła, który spał smacznie, wyprostowany na stojaku. Jego koralikowe oczy zniknęły pod białymi powiekami, zmieniając się w cienkie, urocze szpilki. Nie sądzę. Zwrócił się do chłopaka i sam dosiadł się do stołu. Jedz. Dziękuję, ale nie jestem głodny. Młodzi muszą mieć siłę. Jedz.
Głos wampira wybrzmiał poważnie, lecz opiekuńczo, skutecznie zniechęcając chłopaka do protestu. Ten nieśmiało sięgnął po kawałek chleba. Widzę, że dzierżysz rewersum. Powiedział, przyglądając się szabli u boku generała. Tak, mój mistrz znał się na kowalstwie. Widziałem takie ze 2. Z twoim to już będą 3. Gdzie widziałeś tą północnicę? Była w lesie. Unosiła się nad ziemią. Jak wyglądała? Ona jest jakby z mgły zrobiona. Nie wiem, nie znam się na upiorach. Po prostu ubrana cała na biało. Suknia, skóra, włosy. Z tego co wiem, to zawsze atakowała czarnoksiężników. Znaczy się... Interesował ją magiczny światek. Wtrącił Derm, zaś czarodziej pokiwał głową, potwierdzając jego uwagę. Z tego co rozumiem, to trochę czarujesz. Trochę. No to nie idź do lasu, bo cię zabije. Ona chyba błąka się po tych terenach, ale nie rozumiem, dlaczego uparła się na gildię Tirmit. Północnica pojawiała się w różnych miejscach na kontynencie. Nie wiązałbym jej z tymi terenami. Do namiotu wkroczyła służąca generała. Wampirzyca nieco się zmieszała na widok niespodziewanego gościa. Skinęła głową swojemu panu, przez co jej kok brązowych włosów rozwiązał się z rzemyka. Niezadowolona z zepsutej fryzury nadymała policzki, co wywołało na twarzy Derma uśmiech. Generał wstał od stołu. Saro, przynieś mu coś treściwszego do jedzenia. A ty zostań tu do czasu, aż nie wrócę. Muszę z kimś porozmawiać. Król usiadł po jednej stronie stołu, a Ashern po drugiej. Spotkali się wyzywającymi spojrzeniami ku uciesze tłumu, jaki zawył z radości. Między skandującymi wampirami przecisnął się Ister, który przybiegł z czerwonego garnizonu, gdy usłyszał o kolejnym pojedynku. Od razu włączył się w zakłady, licząc na to, że tym razem wygra pokaźną sumę. Rozbieganym wzrokiem rozejrzał się po tłumie w poszukiwaniu Derma, lecz na jego szczęście nigdzie go nie dostrzegł. Dłoń generała uderzyła z donośnym plaskiem o dłoń króla. Splotły się ze sobą, a przeciwnicy zmierzyli się poważnymi spojrzeniami. Ashern przygryzł dolną wargę, chcąc złamać w Jedegonie pewność siebie, lecz temu nawet nie drgnęła powieka. Mierzyli się z uwagą i skupieniem do takiego stopnia, że nawet samozwańczy sędzia nie zwrócił ich uwagi. Dłoń niebieskiego generała opadła na ich złączone dłonie, podtrzymując moment pojedynku w napięciu. Gener puścił. Rozpoczął się pokaz siły. Tłum zawył, przekrzykując się i dopingując swoich faworytów. W powietrzu pofrunęły monety i alkohol. Walczące ze sobą dłonie drżały z napięcia, a na szyi Asherna napięło się ścięgno. Krzyknął, wyszczerzając kły, co dodało mu sił. Jego dłoń zaczęła przechylać szale zwycięstwa na swoją stronę. Doping się wzmógł, a zakłady podwoiły. Wszyscy oglądali pojedynek z szeroko otwartymi oczami, skupieni na splecionych dłoniach. Jedyną osobą, która patrzyła wprost na króla, był Ashern. Stoicki spokój wymalowany na twarzy Jedegona wydał mu się niepokojący i zasiał w generale niepewność w momencie, gdy jego przechylona w połowie dłoń natrafiła na opór. Ashern z niedowierzaniem spojrzał, jak jego ramię zaczynało się prostować. Niespodziewanie król wziął ostry zamach i dłoń Asherna uderzyła z trzaskiem o blat. Generał krzyknął z bólu i z wrażenia, wtórując okrzykom radości. Tłum wiwatował, przegrani wpadli w rozpacz, a Ister zbierał wygraną do sakiewki. Niczym wprawny złodziej zachichotał zadowolony pod nosem i czmychnął do obozowiska czerwonych ze swoim łupem. Kiedyś cię pokonam. Syczał pod nosem niezadowolony Ashern, masując nadwyrężony nadgarstek. Swoją wypowiedzią rozweselił króla. Kiedyś. I tego się trzymajmy. A teraz... Król wstał od stołu, chwytając za puchar. Zwrócił na siebie uwagę tłumu, który poszedł jego śladem i uniósł kielichy bądź kufle. Wypijmy za braci, którzy polegli, za braci, którzy zwyciężyli i za tych braci, którzy do nas dołączyli. Wiwat poniósł się echem i wszyscy wypili symboliczny łyk.
Widownia zaczęła się rozchodzić, widząc, że nie zostanie uraczona rewanżem. Niebieski generał nie był zainteresowany pojedynkiem, dlatego nie dał się skusić, mimo nalegań Asherna. Ten w końcu dał mu spokój. Nie chciał go zmuszać, wiedząc, że Gener nie przepadał za tego typu rozrywką. Kilku żołnierzy zaczepiło Asherna, gratulując mu pojedynku i zachęcając, by zmierzył się także z nimi. Gener wdał się w rozmowę z jednym z kapitanów i właśnie wtedy Jedegon zrozumiał, że stał się niewidzialny. Zebrawszy pelerynę z tronu, pomaszerował szybko do swojego namiotu. Nie wiedział jednak, że nie udało mu się umknąć przed innymi oczami. Brązowy generał ruszył za nim. Król rzucił pelerynę na krzesło, które zachybotało się pod ciężarem materiału. Na stół odłożył kielich. Badawczo zerknął w stronę części wampirzycy, lecz w drugim namiocie było ciemno i pusto. Jedegon odetchnął głęboko, czując narastające napięcie w mięśniach. Chyba nie masz dziś sił świętować. Znajomy głos odwrócił króla w stronę rozchyłu. Do namiotu wkroczył Derm. Mam ochotę odpocząć, co nie znaczy, że inni nie mogą się bawić. Założyłeś się? Ile wygrałeś? Nie zdążyłem. Musisz wygrywać nieco wolniej. Z każdym nowym pojedynkiem kruszysz w Aszernie pasję do walki. Jedegon skrzywił brwi, zamyślając się nad tą kwestią, bowiem do tej pory nie zauważył, aby przyjaciel miałby problem mierzyć się z nim raz po raz. Dla fioletowego generała wciąż była to doskonała rozrywka, choć za młodu lubili się też bić. Prędzej zapłonie świat, niż w Aszernie zgasi się zapał. Miał prawo się zabawić, a ja musiałem spełnić obietnicę. Jeżeli o zabawie mowa. Nie widziałem jednak wśród nas dosyć ważnej osobistości. Nie wiem, gdzie jest. I mówisz to tak spokojnie? Derm wkroczył do drugiego namiotu, nerwowo odpychając moskitierę. Ogarnął spanikowanym wzrokiem wnętrze, aż zatrzymał spojrzenie na opartym łuku i kołczanie stojącym przy stojaku z napierśnikiem. Odetchnął z ulgą. Nie wiem, gdzie jest. Szukałem jej wszędzie, nawet w lesie. Jedegon dokończył swoją wypowiedź, po czym z głośnym westchnieniem opadł na krzesło osłonięte peleryną. Nie miał ochoty wdawać się w kolejne kłótnie, ani wysłuchiwać reprymend, a przede wszystkim być ocenianym przez gniewne spojrzenie brązowego generała. Nic dziwnego, wystraszyłeś ją. Ciesz się, że nie zdecydowała się odejść. Derm stanął nad królem, wymachując z pretensją ręką nad jego głową. Dał ujście swojemu niezadowoleniu i nawet znużony wzrok Jedegona nie zdołał zmiękczyć jego serca. Czy ci do reszty odbiło? Zaatakowałeś oblubienicę. Nie zaatakowałem jej. Rozumiem nerwy i gniew, ale powinieneś wiedzieć, kiedy dać im ujście. Terror nie sprzyja posłuchowi. Nie tego cię uczyłem. Bawisz się w Omrena. Ciesz się, że go tu nie ma. Nie byłby zadowolony, gdyby dowiedział się, że odebrałeś Lerdzie jej własną walkę o sprawiedliwość. O zemstę. Nie musiała walczyć. Lerda miała prawo stanąć do boju tak jak każdy wampir. Nie miałeś prawa jej tego odbierać. Nie po tym, ile dla ciebie zrobiła. O czym ty mówisz? Niech sama ci powie. Dermie, nie mów tajemnicami. Dobrze wiesz, że tego nie cierpię. Generał wskazał na niego palcem, wychodząc z namiotu. Idę jej poszukać. I módl się, aby była w pobliżu, bo w obozie nie czuję jej aury. Król w końcu pozostał sam w namiocie, choć z większym mętlikiem w głowie. Odetchnął raz jeszcze, chcąc rozładować jakoś napięcie w swoim ciele, ale zdenerwowanie nie ustąpiło. Jego uwagę zwrócił metalowy kielich, jaki przyniósł ze sobą z obozu. Poczekaj. Derm. Wybiegł za nim, ciesząc się, że generał nie odszedł daleko. Derm obrócił się za nim, gromiąc go tym samym niezadowolonym spojrzeniem i grymasem. Chyba wiem, gdzie jest. Stosy wciąż płonęły, choć już nie z tym rozmachem, co na początku. Zwęglone ciała, ułożone w głębi palenisk, zapadły się pod własnym ciężarem, a cała konstrukcja rozlała się na boki. Pod murami tliła się ściana umarłych. Czarna, osuwająca się masa, z której wznosiły się energiczne języki płomieni. W powietrzu unosił się nie tylko dym, lecz także mdlący swąd palonego mięsa. Dotarł aż na skraj lasu, niosąc ze sobą zgrozę upadłego królestwa. Koń Derma zarżał niespokojnie
Jego uszy zakręciły się nerwowo, wyłapując trzask ognia, lecz gdy wjechali głębiej między mury, zwierzę poczęło nasłuchiwać czegoś gorszego. Głuchej, nienaturalnej ciszy. Rumak cofnął się. Zapach śmierci uderzył w jego chrapy, a kopyta w kawałek ludzkiego mięsa. W uliczkach wciąż tkwiły rozerwane na strzępy trupy, bowiem wampiry nie sprzątnęły wszystkiego. Skupiono się na wywożeniu ugryzionych, którzy mogli przejść transformację lub nie zdążyli. Derm nie chciał wjeżdżać dalej w ten mrok. Jego koń nie miał odwagi iść przez rzekę zaschniętej krwi. Chcąc dodać mu otuchy, poklepał Rumaka po szyi, postanawiając dalszą drogę odbyć sam. Zostawiając swojego konia w bladym blasku nocnego nieba i wkradającego się światła ognisk do głównej ulicy, przeniósł swoją ścieżkę na dachy kamienic. Skacząc po dachach, skierował się na wschód, w stronę warownego budynku. W mroku nocy gildia jawiła się niczym kolos obleczony w czerń, choć stojący w tyle zamek pokreślił krajobraz wyjęty z koszmaru. Królestwo zapadło się w odmętach ciemności i ciszy, w której gwizdał złowrogo wiatr. I dla Derma widok zgaszonych okien był nienaturalny. Kamienice usnęły wiecznym snem, pozbawione dźwięków codziennego życia. Jedynym, co roznosiło echo, to stłumiony trzask jego trzewików, gdy biegł i skakał po budynkach. Za każdym dźwiękiem, jakie poniosło się echem, Derm mówił sobie, że przecież był tutaj sam. Nikt go nie śledził, nikt nie czyhał w ciemności. Otoczenie i atmosfera chciały mu jednak wmówić coś zupełnie innego. Gildia podzieliła ten sam los, co pozostałe budynki w królestwie. Usnęła. Mury, jakie żyły magią i światłem, zgasły niczym świeca, ukrywając w swoich zakamarkach tajemne księgi. Po korytarzach hulał przejmujący przeciąg, który wył niczym przeklęty duch. Wampirzy wzrok doskonale odnalazł się w ciemności. Derm nie miał problemu z poruszaniem się po gildii i nie miał powodu zapalać sobie pochodni. Zmysł słuchu starał się wyłapać podejrzane dźwięki, ale było spokojnie. Gotowy był do ewentualnego ataku, ale przecież był tutaj sam, prawie sam. Derm ruszył na dobrze mu znane piętro. Szerokim holem skierował się do najważniejszej komnaty. Zwolnił, chcąc zakraść się do auli niczym kot, bowiem wytężając słuch dobiegł go niepozorny szelest. Z ostrożnością wyjrzał zza framugi, aby przyjrzeć się komnacie oświetlonej błękitnym światłem gwiazd. Pod sufitem nadal wisiały ciała czarnoksiężników, budzące trwogę dramatyczną sceną. Nikt ich nie zdjął, nikt nie zadbał o ich godny pochówek. Zapomnienie miało bowiem rzucić na nich samozwańczą klątwę. Dusze mistrzów miały utknąć w gildii i tułać się po korytarzach po kres świata. Wydawało się, że jedna z nich zeszła już na środek auli, by straszyć i zawodzić, a do tego lśnić białym blaskiem. Zjawa unosiła się metr nad posadzką. Derm wyszedł jej naprzeciw, nie zdradzając swojej obecności. Poruszył się bezszelestnie, chcąc przyjrzeć się dokładnie tej fascynującej istocie. Zjawa była ubrana w białą, prostą suknię, której kan wisiał równo w powietrzu. Szczupłą kibić podkreślił gorset, choć wiązanie na plecach ukryły długie, białe włosy. Północnica przyglądała się wisielcom, choć przerwała swoją zadumę nad zmarłymi, by przywitać w auli niespodziewanego gościa. Obróciła się w powietrzu w stronę Derma. Na jej twarzy panował spokój, gdy spotkała się z poważnym spojrzeniem generała stojącego w cieniu. Jego oczy zabłyszczały chłodno jak dwie monety. Lerdo, Zawołał ją wyważonym głosem. Zabiłaś rektora. Dokonałam zemsty na człowieku, który brał udział w zgładzeniu mojego ojca. Dziś jednak byłam gotowa zmierzyć się z nimi wszystkimi. Lerda uniosła dłonie, wskazując wisielców. Uczniowie, adepci, mistrzowie. Ścigali mnie wszyscy od momentu, gdy podopieczni ojca wywieźli mnie podczas ataku na Worno. musiałaś być w ruchu. Podróżowałam, aby się uczyć. Popłynęłam nawet na Semurię, schodząc do złej sławy podziemia miasta Vis, by kształcić się w mrocznych sztukach nekromancji, iluzji i szamaństwa. Nigdzie jednak nie byłam bezpieczna. Wrogowie nie dawali mi spokoju. Gildii Tyrmit i Werner. Byłam ostrożna w wybieraniu sobie przeciwników. Udało mi się pokonać rektora tej gildii, lecz musiałam się wycofać przy 4 żywiołach Werner. Nie dałam rady wyciągnąć ich z bezpiecznego gniazda.
Nie rozdzielają się. Zawsze zjawiali się w parze lub we czwórkę. Nie dałabym im rady, choć Lerda zamyśliła się, błądząc wzrokiem po komnacie. jest jedno zaklęcie cienia, któremu nikt nie sprosta. Wezwanie króla demonów jest zbyt ryzykowne. Ojciec się go obawiał. Zawsze mówił, że wolałby zrezygnować z miejsca w radzie, niż kiedykolwiek poprosić go o pomoc. Lerda spojrzała na wisielców. Uczniowie ojca nie dokończyli nauki, ale przekazali mi tyle wiedzy, ile mogli. Poświęcili dla mnie życie, chroniąc, pielęgnując i ucząc, abym pewnego dnia odbudowała ród i stanęła u boku króla. Udało mi się ich pomścić, chociaż Skupiła wzrok na jednym z wisielców, którego twarz ukryła ciemność. Dolna część jego czerwonej szaty wpadała w blask nocy zaglądający do auli. szkoda, że nie zdążyłam pomścić Ottona. Mam nadzieję, że mi wybaczy, gdy będzie nam dane się spotkać tam, po drugiej stronie. W jej oczach zamigotały łzy, ale starała się ich nie upuścić. Wspomnienia o opiekunach, którzy stali się przyjaciółmi, ściskały jej serce. Uśmiechy, żarty, te dobre chwile zapamięta do końca życia, tak jak dni, w których widziała śmierć każdego z nich z osobna. Chroniłaś nas z ukrycia. Derm postąpił krok, wychodząc z cienia. Stłumione światło padło na jego zbroję i oświetliło twarz, na jakiej poczęło malować się zdumienie. Czarnoksiężnicy skupili się na tobie, zostawiając króla wampirów w spokoju. Mierzyliśmy się tylko ze zbrojnymi. Pokonałam nieroztropnych i narwanych czarnoksiężników, ale silniejszych musiałam wywodzić w pole, aby tracili czas. Muszę przyznać, że drażnienie ich sprawiało mi satysfakcję. Pojawiałam się, znikałam, straszyłam, stając się zjawą matki. Dzięki tobie nie musieliśmy mierzyć się z magią, bowiem twój osobisty odwet skupił na sobie wzrok magicznego świata. Czemu nie powiedziałaś Jedegonowi? Nie widzę potrzeby, aby o tym mówić. Król na ciebie czeka. Chce porozmawiać. Postanowiłam się wycofać, aby go nie drażnić. Niepotrzebnie się zjawiłam. Mogłam poczekać dłużej, ale tak bardzo już tęskniłam. Lerdo. Może zjawiłam się zbyt szybko. Może zbyt pochopnie dołączyłam do króla. Może powinnam odejść i skupić się na pokonaniu 4 żywiołów z Werner. Nie działaj pochopnie. Zaplanujmy atak, pomogę ci. Nie możesz już ruszać się sama. Twoje podróże dobiegły końca, gdy przekroczyłaś próg obozu. Dołączyłaś do króla, aby pomóc mu w najważniejszych bitwach. Lerda uśmiechnęła się szczerze, gdy nagle pod jej suknią buchnął pierścień ognia. Żywioł otoczył ją, zaskakując swoją obecnością Derma. Generał cofnął się, obserwując ogień z wielkimi oczami, odruchowo chwyciwszy za rękojeść swojej szabli. Jak to dobrze, że Jedegon macie przy sobie. Wracaj do obozu. Nie powinieneś go zostawiać samego. Wróćmy razem, Lerdo. Wampirzyca machnęła ramionami, budząc płomień. Ogień buchnął ku sklepieniu, rozświetlając i rozgrzewając komnatę. Derm musiał uskoczyć do korytarza, oglądając się za wampirzycą, jaką pochłonął żywioł. Nie dostrzegł jej sylwetki. Widział jedynie, jak zaklęcie opanowało aulę, pochłaniając wszystko, co się w niej znajdowało. Ściana ognia trawiła czarnoksiężników, ławy, a nawet parkiet. Żar rozmywał gwiezdne freski, topiąc ich barwy w falującym powietrzu. Komnata płonęła w wieży, która migotała w mroku niczym latarnia morska. Żywioł zaczął podróżować po korytarzach. Laboratoria, biblioteka i rzemieślnicze komnaty stanęły w ogniu, jaki niszczył wszystko, co stanęło mu na drodze. Cenne pisma i naczynia zginęły w jego niszczycielskiej sile. Nikt nie zapłakał nad cennymi zbiorami, choć gildię pożegnała osoba znająca się na magicznej sztuce. Stojąc na dachu jednej z kamienic, Derm przyglądał się trawionemu budynkowi na horyzoncie, w którego oknach zalśniły płomienie. Języki ognia tańczyły we framugach, wybijając szyby. Zniszczyły witraże i poczęły pożerać dach wieży. Gildia Tyrmit upadała na jego oczach, a choć było mu szkoda tamtejszych ksiąg trawionych przez ogień, odniósł wrażenie, że jego przeznaczeniem zawsze było być świadkiem upadku potęgi.
Wieża jego mistrza również stanęła w płomieniach, stając się jego osobliwym grobem. Ludzie nie oszczędzili wielu lat spędzonych na zbieraniu artefaktów i zwojów. Nie mieli sentymentów i sumienia. Po wyczerpującym pojedynku udało im się pokonać czarnoksiężnika. Wampira pochłonął ogień i wszystko, co udało mu się zbudować. Żegnany rzewnym płaczem przez ucznia, którego kochał jak własnego syna. W obozie zabawa się nie skończyła. Alkohol przejął panowanie i kazał co po niektórym tańczyć na stole. Jednym ze śmiałków okazał się zostać czerwony generał. Easter stepował, uderzając flekami o blat stołu, rytmicznie i tak mocno, że spadały z niego kufle. Relven zdzierał gardło, śpiewając wraz z tłumem i śmiejąc się w niebogłosy, gdy kolejne naczynia lądowały z łoskotem na ziemi. Dźwięki harmideru bladły jednak w dowódczym obozie. Nieznaczne śmiechy i brzęki kufli ucichły w zaciemnionej części i w generalskim obozowisku zapanowała głucha noc. Dermowi udało się przemknąć niezauważenie. Miał ochotę zaczepić króla, jednak widząc mrok dobiegający z rozchyłu jego namiotu, wycofał się. Nie chcąc dręczyć królewskiego sumienia, postanowił zostawić go w spokoju i wrócił do siebie. W jego namiocie powitał go widok równie zmęczonego młodzieńca, udręczonego dzisiejszym dniem, emocjami i myślami. Czarodziej zasnął wśród ksiąg na stole, opierając głowę o splecione ramiona. Syta strawa złożona z pieczonych ziemniaków i kawałków kurczaka pomogła mu zasnąć. Derm zerknął na swojego sokoła, który obserwował go czujnym okiem. Po chwili zamknął je i wrócił do snu. Czarodziej nie miał tego szczęścia. Generał obudził go, szturchając za ramię. Chłopak zaspanym wzrokiem spojrzał na niego, ale uśmiechnął się. Generała nie było jakiś czas, a czytanie książek z pełnym brzuchem okazało się przepisem na udany sen. Czas na ciebie. Nie rozumiem. Chłopak niechętnie wyszedł z bezpiecznego namiotu. Ostrożnie rozejrzał się na boki, bojąc się, że ktoś za chwilę go nakryje. Towarzyszył mu jednak generał. Nie wiedział, czy w pełni mógł mu ufać, ale w końcu nie zabił go przy ich pierwszym spotkaniu. Czarodziej pomaszerował za nim, mijając dowódcze namioty. Z oddali dobiegł go hałas zabawy, choć wchodząc w uśpiony las. Muzykę i śmiechy pochłonął szum drzew. Północmica. Ona może... Nie musisz się nią martwić. Nie jest tobą zainteresowana. Uspokoił go prędko Derm. Czarodziej zwolnił tempo, obawiając się zjawy i nawet rozejrzał na boki. Ponownie przeszły go dreszcze i chłód zalesionego terenu. Skulił się, chowając pod pachami dłonie. Wolał wrócić do namiotu, ale nie chciał protestować. Szedł za generałem krok w krok, obserwując jego brązową pelerynę sunącą po runie. Zainteresował się nią, gdyż u jej krańca dostrzegł podwójny szef. Był to niecodzienny splot, chociaż potrzebny dla grubego i ciężkiego materiału. Nie wiedział, ile szli przez las, ale szybko otoczyła ich ciemność, w której przemknęło jakieś zwierzę. Sowa zahukała kilka razy, a świerszcze powitały koncertem. Czarodziej, dostrzegając ujście z lasu, zaciekawił się prześwitem. Światło gwiazd zalśniło między drzewami, a na horyzoncie pojawił się nieprzenikniony widok na step. Na końcu ścieżki czekał cierpliwie koń. Przy siodle miał zapakowaną sakwę i zwinięty w rulon koc. Generał odwiązał z gałęzi wodze, by wcisnąć je chłopakowi do ręki. Zaskoczony czarodziej spojrzał na konia. To wampirowi w mądre oczy. Ale jak to? Puszczasz mnie wolno? Nie mam zamiaru ciągać cię ze sobą po wojnach. Jednego młokosa już wychowałem. Nie mam ochoty znowu bawić się w niańkę. Derm posłał mu uśmiech. A zresztą, chciałem tylko wyciągnąć od ciebie informacje o gildii, chociaż powiedziałeś mi więcej niż myślisz. Naprawdę? Wampir położył mu dłoń na ramieniu i spojrzał w oczy. Tutaj nie masz już czego szukać. Płyń na Semurię i dokończ nauki. Zostań czarnoksiężnikiem wody. Myślałem, że ostatecznie zmienisz mnie w wampira. Nie mam powodu, by to robić. Sądziłem, że zmieniacie każdego, gdy jest okazja. Chociaż nigdy nie poznałem wampira, żeby się o tym przekonać. Jesteś pierwszy. A tak w ogóle to... nie znam twojego imienia. Mam na imię Derm. Jestem brązowym generałem króla Jedegona.
A jak brzmi twoja pełna godność? Derm umilkł na chwilę, nie będąc pewny, czy zdradzać swoje nazwisko. Zawsze wolał zachowywać je dla siebie. Jednakże miał przed sobą młodego, łagodnego czarodzieja, niźli czyhającego na jego życie rektora gildii. Sorrento, po mistrzu. Zapamiętam. Iża, zapomniałem spytać, jak masz na imię, chłopcze. Orion Davlin. Derm posłał mu uśmiech drugi raz. Mam nadzieję, że za kilka lat usłyszę twoje imię wśród najpotężniejszych mistrzów. A jeśli nie, to znajdę cię i wtedy zmienię w wampira. Czarodziej zaśmiał się i nagle rzucił Dermowi na szyję. Ten poklepał go po plecach i ponaglił. Nie chciał, aby zwlekał z podróżą, szczególnie, że czekała go długa droga do miasta portowego. Do sakwy włożył mu na wszelki wypadek mapę, gdyby stracił orientację. Dziękuję ci, Dermie. Nie wiem, czy jeszcze się zobaczymy, ale życzę ci jak najlepiej. I ja tobie tego życzę. Uważaj na siebie i ucz się pilniej niż ja za młodu. Nie poznałem twojej mocy, ale myślę, że twój mistrz i tak byłby z ciebie dumny. Czarodziej odjechał na zachód, wyjeżdżając na stepy. Obejrzawszy się za Dermem, ostatni raz pomachał do niego na pożegnanie, po czym spiął konia, znikając w ciemnościach nocy. Stukot końskich kopyt jednak nie minął. Zamiast oddalać się, przybliżał. Ucho wampira wyłapało drugiego jeźdźca, jaki wyjechał z lasu na czarnym koniu. Sylwetka zwierzęcia wyłoniła się z cienia, odrywając od niego jak samoistna istota. Granatowy, zimny blask jego sierści dodał mu mistyczności, zaś tupot ciężkich kopyt zadudnił niepokojąco w ciszy. Jeździec podjechał powoli, zatrzymując swojego ogiera przed osobą brązowego generała. Koń prychnął z chrapów, a jego pan oparł się o siodło, pochylając do przodu. Jesteś mi winny jednego konia. Uśmiechnął się z przekąsem Keteb. Włosy Lerdy opadły delikatnie na twarz Jedegona. Tych kilka kosmyków musnęło jego policzki niczym poranny powiew wiatru. Nie chciała go budzić, wiedząc, że był strudzony całym dniem. Złożyła na jego czole czułego całusa, a potem odwróciła się ku wyjściu, gotowa wrócić do lasu. Lerda westchnęła zaskoczona, gdy pochwycił ją za nadgarstek. Jedegon uniósł na nią przenikliwe spojrzenie spod gęstych brwi i jednym, zdecydowanym ruchem pociągnął ją ku sobie. Wpadła w jego muskularne ramiona, czując ciepło bijące spod koszuli. Objęcie, choć mocne, było czułe i pozwalające sobie na więcej. Król przycisnął ją do siebie, kładąc dłoń na biodrze. Ich twarze zbliżyły się na tyle, iż popatrzyli sobie głęboko w oczy. Lerda śledziła ruch jego dłoni, gdy zaczął gładzić ją po udzie. To jedno muśnięcie zatliło w niej iskrę pożądania. Jedegon otarł usta o jej wargi, składając na nich niepewny, krótki całus, choć rozpalająca się żądza rozkazała mu zagłębić się w czułość. Jego dłoń powędrowała z uda na kark wampirzycy, a palce wplotły się w jej włosy. Chwycił ją zadziornie, lecz stanowczo, pociągając jej głowę ku sobie. Ich usta złączyły się w pocałunku głębszym, pełnym nagromadzonego napięcia i wspólnego bicia serc. Lerda mruknęła z rozkoszy. Objęła króla wokół szyi, muskając mu kark i sama przeczesując palcami jego włosy. Ciało przeszły jej dreszcze. Nie mogła oprzeć się smakowi pierwszego pocałunku z Jedegonem. Utonęła w tej chwili, pozwalając mu ślizgać się jego dłonią po całym jej ciele. Uczucie pożądania odurzyło jej zmysły i zapomniała o wszelkich uprzedzeniach, oddając się bliskości. Niespodziewanie Jedegon obrócił ją i ułożył delikatnie na poduszkach. Wyrwana z przyjemnego oszołomienia spojrzała królowi głęboko w oczy. Jedegon był spokojny i spoglądał drapieżnie. Pochylił się nad nią, obdarowując ją delikatnym całusem, zaś jego dłoń błądziła po jej udach, podciągając suknię tylko na tyle, by musnąć palcami rozgrzane uda. Z ust Lerdy wyrwało się ciche westchnięcie. Odruchowo wsunęła dłonie pod jego koszulę. Musiała go dotknąć. Jedegon uśmiechnął się kącikiem ust
i ułatwił jej to zadanie, zdejmując z siebie koszulę jednym płynnym ruchem. Lerda oniemiała na widok szerokiego torsu, na którym rysowały się napięte mięśnie. Zapach króla uderzył w jej zmysły, doprowadzając do szaleństwa i tym razem to ona przyciągnęła go do pocałunku. Podniecenie przejęło nad nimi kontrolę. Dotyk stał się niecierpliwy, splątany i pełen żarliwości. Jedegon rozerwał splot gorsetu. Pociągnął porywczo za sznur, aby jak najszybciej zluzować go i ściągnąć z filigranowych ramion suknię. Lerda zadrżała, gdy obdarował jej ciało gorliwymi pocałunkami. Nie próżnując, z czasem chwyciła za pasek jego spodni. Złączeni w namiętnym pocałunku, padli nadzy na łoże. Jedegon uniósł się nad nią, przyciągając ją bliżej jednym zdecydowanym ruchem. Chwycił za udo, prowokując, aby otoczyła go nogą. Jej pozycja, pełna uległości i zaufania, rozpaliła w nim coś więcej niż tylko żądzę. Spojrzał Lerdzie głęboko w złote oczy, w których tliło się pożądanie. Ich szybkie oddechy złączyły się ze sobą wraz z rytmem bijących serc. Z wrażenia zaschło mu w gardle. W nozdrza uderzył go wyjątkowy zapach, jaki powrócił ze zdwojoną siłą. Przypomniał mu, jak długo się powstrzymywał. Wyczuł go przy pierwszym spotkaniu i od tego momentu nie mógł się na niczym innym skupić. Jedegon był gotów zdobyć oblubienicę pierwszej nocy, ale nie chciał jej do siebie zrazić. Zależało mu, aby ten pierwszy zryw namiętności złączył ich silną więzią, nie dającą się zerwać w chwilach słabości. Woń feromonu pchnęła go do decyzji, aby w końcu pozbawić oblubienicę wianka, zaś on sam zapragnął zostać w jej życiu pierwszym i jedynym kochankiem.